Na początku filmu wspomnimy tylko, że serdecznie zapraszamy Was wszystkich do naszego stacjonarnego salonu przy ulicy Gandhi 27 w Warszawie, nieopodal stacji metra Imielin. Cześć, ja nazywam się Grzegorz Piątkowski, a Wy oglądacie kanał Serwis Bajka. Dzisiaj szybko opowiem Wam o tym, jak profesjonalnie, dobrze wymienić łożyska w piaście. Zrobię to na przykładzie kół marki Dandy Horse. My z chłopakami z Dandy znamy się, lubimy, jak wiecie, i mamy autoryzację tejże marki. Jeśli jeździcie na kołach Dandy Horse, możecie śmiało do nas przychodzić z ich sprzętem. My zajmujemy się całą otoczką serwisową. Dzisiaj pokażę Wam, jak wymienić wspomniane łożyska. Tutaj łożyska zdecydowanie wymagają wymiany. Oczywiście każde koło jest inne, każda piasta jest inna i każda wymaga indywidualnego podejścia i nie mogę Wam podać takiego uniwersalnego poradnika, ale zrobimy to na przykładzie, powiedzmy, że w miarę standardowej piasty w standardzie QR. Aby zdjąć endcapy, bo od tego musimy zacząć. Tutaj widzę, że tak naprawdę endcap nam schodzi dłonią. Natomiast pokażę Wam, co zrobić, jeśli ten endcap tutaj też nam schodzi dłonią, ale co w przypadku, gdyby dłonią zejść nie chciał. Potrzebujemy takiego chwytaka do osi. W tym przypadku jest to oczywiście moja ulubiona marka Parktool. Wkładamy końcówkę, dokręcamy i w taki sposób zdejmujemy. Tutaj było to niepotrzebne, ale jeśli będziecie mieli do rozebrania piastę właśnie w systemie QR, to w większości przypadków, bo nie w każdym, w taki sposób możecie działać. Jak wyjąć teraz łożysko? Jeśli jesteście, powiedzmy, mechanikami początkującymi, nie macie wszystkich narzędzi, bądź pracujecie u siebie w domu, wiadomo, na drogie narzędzia nie każdego stać, nie każdy chce wydawać takie pieniądze. Niektórzy robią to za pomocą śrubokręta, przesuwając tę tuleję i wybijając łożysko pod kątem. Mnie nic do tego, jak to robi w domu. W serwisie wygląda to inaczej. Natomiast jeśli już musicie wybijać łożyska za pomocą śrubokręta, no to przynajmniej róbcie to w taki sposób, aby końcówką ostrą śrubokręta nie uszkodzić gniazda osadzenia łożyska. A jak zrobić to w 100% dobrze, w 100% profesjonalnie, czyli po prostu w profesjonalnym serwisie rowerowym, no bo nie każdy chce robić swoje rzeczy sam, czasami po prostu oddajecie drogi, ale nie tylko drogi, po prostu swój sprzęt do serwisu. No i jak powinno to wyglądać, bo no oczywiście są serwisy, gdzie też wyjmą Wam łożysko za pomocą śrubokręta. Potrzebny nam taki ekstraktor do łożysk. W naszym przypadku używamy ekstraktora marki Enduro Bearings. Potrzebujemy odpowiedni do średnicy wewnętrznej danego łożyska prowadnik. Dobrze trafiłem. On tutaj jest laserowo wycięty, dzięki czemu ta część jest sprężynująca i posiada tutaj taką faskę, która właśnie opiera się po wsunięciu o łożysko. Robimy to w taki sposób, że po prostu wkładamy i to nam się blokuje. Jeszcze raz wkładam, blokuję. Teraz muszę skręcić całość, aby było stabilnie. Tak, nie za mocno. Rękojeść ekstraktora wkręcam tutaj. I tak zmontowane narzędzie umożliwia nam wybicie łożyska. Tak jak widzicie, mamy taki młotek bezwładnościowy i za pomocą niego właśnie uderzamy. Czasami dzieje się tak, że łożysko nie chce nam wyjść, ponieważ bardzo mocno jest osadzone w gnieździe piasty. W takim przypadku polecam użycie nagrzewnicy, dzięki której, jak tutaj nagrzejemy korpus, skorzystamy z rozszerzalności cieplnej materiału, jakim jest aluminium w 99% przypadków. Wówczas będziemy mogli łatwo łożysko wyjąć. Oczywiście nie przesadzajcie z temperaturą ani czasem grzania. Zobaczymy, jak pójdzie tutaj mi w tym kole. Oczywiście robię to na żywo. Wybijamy. Gotowe. Łożysko wyszło. Wykręcamy je. Tu mamy łożyska 6902, czyli takie jak sobie przygotowałem. Tuleja dystansowa między łożyskami. I to samo robimy z drugiej strony, czyli wkładamy końcówkę ekstraktora, skręcamy, rękojeść i wybijamy. Łapiemy
piastę tak tutaj w ten sposób. To jest najlepszy chwyt. Gotowy. Ekstraktor nie będzie nam potrzebny. Odkładamy go na miejsce. Po dokonaniu ekstrakcji należy oczywiście dokładnie wyczyścić korpus. Kiedy to zrobimy? Musimy użyć smaru. Smar nanosimy na gniazdo osadzenia łożysk. Nie nakładamy go dużo, tyle żeby całość była natłuszczona, tak aby łożysko mogło bezproblemowo wejść do środka. Rozprowadzamy smar równomiernie. Teraz możemy użyć łożysk. Jakich łożysk użyć? Tak jak widzicie, ja przygotowałem sobie łożyska marki Enduro Bearings z tego powodu, że mają bardzo powtarzalną jakość i zawsze kiedy kupuję te łożyska, wiem, że one są po prostu dobre, sprawdzają mi się i ta jakość cały czas jest taka sama. Nie ma jakiegoś takiego rozstrzału jakościowego jak w przypadku innych marek, niektórych innych marek, że raz kupimy dobre, raz kupimy złe, więc używam takich. Oczywiście w tej marce również są łożyska gorsze i łożyska lepsze, tańsze i droższe, ale nawet te najtańsze są całkiem sensowne. Jeśli chcecie użyć tańszych łożysk, ja polecam na przykład łożyska japońskiej marki Ezo, są bardzo fajne. Możecie z troszeczkę droższych użyć NTN, również świetne łożyska, ale z troszkę ciaśniej popasowanymi uszczelkami, co nie zawsze pasuje rowerzystom szosowym, bo tam po montażu takich łożysk w piaście oś będzie obracała się zauważalnie ciężej, ale to z tego względu właśnie, że same łożyska są uszczelnione znacznie lepiej, też mają troszkę gęstszy smar, na przykład znacznie lepiej sprawdzą się czy to w rowerze gravelowym, czy już w szczególności w rowerze MTB, gdzie często jeździmy w deszczu, w błocie, czy nawet w śniegu, a właśnie woda jest najbardziej destrukcyjna dla Waszych łożysk, ponieważ kiedy dostaje się do środka, pojawia się rdza. Nawet oczywiście łożyska nierdzewne po pewnym czasie się poddają, więc ta woda jest najbardziej niechcianym elementem w Waszym rowerze. Co dalej? Po wyjęciu łożysk smarujemy wewnętrzną część i tutaj tę zewnętrzną, aby po pierwsze tutaj, jeśli chodzi o stronę zewnętrzną, ułatwić montaż, a tutaj na uszczelce, żeby była naprawdę gruba warstwa smaru, która zabezpieczy łożysko przed dostaniem się wody. Umieszczamy je na razie delikatnie dłonią do środka tuleja. To samo robimy z łożyskiem numer 2, czyli trochę smaru na zewnętrzną część i więcej na uszczelkę. Umieszczamy łożysko w piaście i wymiana dokonana. Oczywiście drobny żart. Wybaczcie, ale piątek już żarty nas się trzymają. Teraz powinniśmy użyć prasy do łożysk. W naszym przypadku korzystamy z prasy Park Tool Hub Bearing Press One. Naprawdę jedno z moich ulubionych narzędzi. Działa doskonale, bardzo fajnie, szybko i sprawnie i bardzo je lubię. To jest prasa, a do odpowiedniego łożyska musimy użyć odpowiedniego pilota. To jest tuleja, która wchodzi w środek łożyska, a tutaj mamy taki element, który łożysko dociska. I po prostu jedno wchodzi w drugie, tu się blokuje i dzięki temu całość jest centryczna. Działa to dokładnie na tej samej zasadzie, co na przykład prasa do supportu chociażby. Tutaj mamy, tak jak widzicie, rowki na prasie. Tutaj jest magnes i w taki sposób możemy sobie to fajnie zahaczać, wygodnie, szybko. Dokręcamy. Potrzebuję teraz klucz imbusowy numer 5, aby z tej strony prasę zablokować i mogę wciskać łożyska. Mogę robić to jednym palcem. Działa to bardzo lekko, bardzo fajnie. Ale taka uwaga, szczególnie do początkujących osób, które zaczynają swoją przygodę z mechaniką rowerową, aby nie działać zbyt szybko, zbyt mocno, nie dociskać łożysk, ponieważ kiedy łożyska ściśniecie zbyt mocno, one, tak jak to Mateusz ładnie mówi, zaczną kulkować, czyli ujawni się ta kwadratura łożysk, która powstanie poprzez ściśnięcia jednej bieżni z drugą, no i po prostu łożysko będzie do wyrzucenia. Także robicie to powoli, bardzo delikatnie i kiedy będziecie czuli, że oba łożyska doszły do końca i zaraz to się stanie, wtedy od razu przestajecie naciskać. O, to wszystko. Dalej nie odkręcam. Łożyska są w
prasowane. Następnie musimy zabezpieczyć zewnętrzną, jak i wewnętrzną część smarem, ponieważ jeśli wewnętrznie jej nie zabezpieczymy, no to tutaj woda również się dostanie, jak również bardzo często takie źle zabezpieczone piasty potrafią się zapiec. No i uwierzcie mi, że takie przypadki czasami się pojawiają i naprawdę bardzo dużo czasu nierzadko trzeba poświęcić, aby taką piastę później rozłożyć, no co skutkuje oczywiście wyższymi kwotami, które płacicie za serwis. Także unikajcie tego częściej, wykonujcie serwis i wszystko będzie w porządku, jak również wykonujcie go zgodnie ze sztuką. Tutaj nanosimy sporo smaru, łożysko będzie dobrze zabezpieczone. Ważne, aby dobrać właściwy smar do właściwego zastosowania. Kiedy wiecie, że koło będzie używane, tak jak w tym przypadku w gravelu, możecie użyć smaru gęstszego. Kiedy używacie roweru szosowego, jeździcie tylko w suchych warunkach, taki smar będzie zbytkiem łaski. Użyjcie wówczas smaru rzadszego, który również zabezpieczy łożyska, będzie szybciej wymywany przez wodę, ale z kolei nie będzie generował zbyt dużych oporów toczenia, co oczywiście na szosie ma niebanalne znaczenie. Pozostały nam endcapy. Każdy endcap należy dokładnie wyczyścić. Szczególnie zwracajcie uwagę na elementy kołnierza. Również sugeruję nałożenie trochę smaru, jak również uszczelnienie kołnierza. Pamiętamy, że endcapy są różnej długości. Dłuższy należy zastosować od strony tarczy hamulcowej. Kolejny endcap. Nadmiar smaru oczywiście należy zdjąć na samym końcu. I to jest właśnie ten etap, kiedy możemy wyczyścić piastę. Ja tutaj będę czyścił ją oczywiście znacznie dokładniej, znacznie lepiej. Na potrzeby filmu przyjmijmy, że zakończyłem czynności serwisowe z tym kołem, ale oczywiście ja dokładnie tę piastę jeszcze wyczyszczę, jak również będę centrował całość, sprawdzał naciąg, szprych. W każdym kole marki Dandy Horse mamy taki paszport. Każde koło posiada historię serwisową. Ja tutaj po wykonanym serwisie dokładnie opiszę, co było zrobione. Będzie tam data, będzie tam podpięty paragon bądź faktura. No i dzięki temu macie taką właśnie historię serwisową, która będzie bardzo ciekawa przy sprzedaży, czy jest informacją dla Was. Wiecie, kiedy ostatnio serwis był wykonany, jak również wiecie, ile za niego zapłaciliście. Także tak to wygląda. Jeśli macie koła tej marki, zapraszamy, ale oczywiście serwisujemy każde. To tyle na dzisiaj. Sekcja komentarzy należy do Was. Mnie szczególnie interesują pomysły mechaników, którzy robią to w domu. Sam przecież kiedyś serwisowałem w domu i też miałem swoje różnorakie patenty. Myślę, że to też będzie pomocne dla osób, które chcą wymieniać chociażby łożyska, piast przy domowym warsztacie. Także jeśli macie swoje na to pomysły, podzielcie się nimi. A jeśli należycie do osób, które wszelkie usługi serwisowe zlecają osobom takim jak ja, zapraszam Was serdecznie. Dzięki za dzisiaj. Widzimy się oczywiście w serwisie, jak i w kolejnym filmie, w kolejną niedzielę o godzinie 16. Zapamiętajcie tę datę i tę godzinę. To wszystko. Dziękuję Wam za dzisiaj. Cześć, trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!